Nie pamiętam swojego dziadka, ale mój dziadek był rybakiem na tych jeziorach. W ogóle większość drzazgowskich to byli rybakami. Pamiętam to miejsce na przykład, gdzie woda sięgała pod te drzewa, gdzie ludzie z wioski przychodzili się kąpać na gumowych kołach. Gdzie się spojrzało, było ryby, pływające raki. Mam zdjęcia, jak moi rodzice pływają tutaj. No to były piękne, biedne może czasy, bo wtedy było biednie, ale przyroda nie była zniszczona. Wioski okoliczne w zasadzie żyły z przyrody i z rolnictwa. Mieszkam tu, jak wspomniałem, od urodzenia, więc obserwuję to tak na własne doświadczenie, własne życie, jak postępuje zagłada tych jezior. Zaczęło się to 15 lat temu. Jak przychodząc nad to jezioro, choć teraz stoimy na tym pomoście, który jeszcze wtedy był oblany wodą, z roku na rok przychodziliśmy i tej wody było mniej. Chyba w 2005 roku zacząłem się interesować, jaka jest przyczyna tego, że w tym jeziorze, akurat i w tych jeziorach, ta woda tak gwałtownie ginie. O jeziorach mogileńskich, jeziorach na przykład pałuckich, koło Żnina, a poziom wody utrzymuje się na stałym poziomie. No i tak zacząłem dociekać przyczyn. No i po iluś tam miesiącach doszedłem do wniosku, po różnych pytaniach, że jedną z przyczyn, główną przyczyn tego ubytku wody w jeziorach jest pobliskie kopalnie węgla brunatnego w rejonie konińskim, oddalone od tego miejsca wtedy o 15 km. Teraz są trochę bliżej, w granicach 12-10 km. Jak się okazuje, takie kopalnie w sąsiedztwie jezior są katastroficzne dla przyrody i tak to się to okazuje, że przez 75 lat odkrywki konińskie w zasadzie cały czas z tego terenu odprowadzają wodę. Nigdy nie interesowałem się środowiskiem za bardzo, mogę tak powiedzieć. Nie interesowałem się działalnością aż tak bardzo społeczną, której społecznie się starałem się też udzielać, bo myślałem, że do takich spraw jak problem środowiska, problem powietrza, są instytucje do tego powołane, na które płacimy pieniądze z naszych podatków. Jest Dyrekcja Ochrony Środowiska, są instytucje dbające o środowisko, jest Ministerstwo Środowiska. I myślałem, że jak zauważyłem ten problem tych znikających jezior, wysychających lasów, degradacji pól, to myślałem, że jak napiszę pismo do RDOŚ-u, WIOŚ-u, czy do ministra, czy do posłów, to problem zostanie rozwiązany. No, pomyliłem się w tym bardzo, bo tych listów, pism wysyłałem setki i jak widzimy, działania z tej strony, która powinna działać, nie było prawie żadnych. Nikt się tym nie zainteresował i stwierdziłem, że skoro instytucje powołane do ochrony środowiska, dbałości o środowisko i wręcz konstytucja w artykule 74 gwarantująca nam dbałość władz publicznych o środowisko nie robi nic, postanowiłem coś zacząć działać. To był rok chyba 2006, postanowiłem zrobić pierwszy protest. No bo jak takie były modne w ówczesnych czasach protesty, blokowanie dróg, przykładem innych, no zaczęła się moja droga, powiedzmy, aktywisty środowiskowego. Nieświadomie, że zostanę kiedyś takim aktywistą. No i w 2006 roku postanowiłem zorganizować pierwszy protest. Brawo! Brawo! Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnej manifestacji. Wpadłem na pomysł, że zablokuję dwie drogi krajowe. To była droga krajowa 15 i 25 w miejscowości Strzel. Tydzień przed protestem oczywiście już nie mogłem spać, no bo ja myślałem, jak to wypadnie. To jest mój pierwszy protest w życiu. Myślałem przez całą noc, co powiem ludziom na tym proteście. No, przychodzi sądny dzień protestu. W duchu sobie myślę, żeby chociaż było z 50 osób na tym proteście. Podjeżdżam pod urząd gminy, no i jest grupka ludzi, około 100 osób. Jestem bardzo zadowolony, że jednak parę osób się zainteresowało tym problemem i przyszło. Przyjechało też kilku posłów, telewizja wtedy już była pierwsza. No i ta moja piękna przemowa, którą przygotowywałem przez całe noce, okazała się niczym. Dano mi mikrofon, nie potrafiłem wydobyć z siebie słowa. Po prostu trema mnie zjadła. Wchodzimy, blokujemy drogi, okazuje się, że protest jest nielegalny. Bo nie wiedziałem wtedy, że protest trzeba zgłosić gdziekolwiek, poinformować. Policja oczywiście prosi, żeby zejść z drogi, bo blokujemy drogę, protest niezgłoszony. No ale protest się odbył. Jakoś prokuratura umorzyła sprawę ze względu na większe dobro społeczne. Nie zostałem wtedy ukarany, ale już wtedy wiedziałem, że trzeba protesty zgłaszać w odpowiednich urzędach i żeby coś takiego zrobić.
tak, jak zacząłem protestować, pisałem wszędzie. Do RDOŚ-u, WIOŚ-u, ministrów, do wszystkich posłów województwa kujawsko-pomorskiego i innych, żeby się tą sprawą zainteresowali. Ale kto w Polsce słyszy o jeziorze Ostrowskim, Budzisławskim, Wilczyńskim, Kownackim, Skrzynce? Nikt. W zasadzie w Warszawie to jest jakieś jezioro w Polsce, po Jeziorze Gnieźnieńskie gdzieś koło Gniezna. Mało to ludzi interesowało. Etykietkę mam taką, jestem ekologiem z przymusu, bo sytuacja mnie zmusiła do tego, żeby działać. Wcześniej się tym nie zajmowałem. Wcześniej ja myślałem, że są instytucje, że ja napiszę pismo, czy zgłoszę, czy zadzwonię i się ktoś tym zainteresuje. A okazało się, że nikt tym się nie interesuje, poza tym, że dostałem pismo i taką dziwną, dwuzdaniową odpowiedź. To mnie zmusiło do tego, żeby działać. A ja jestem taki, jeśli mnie ktoś lekceważy, ubliża, krytykuje, to mnie napędza. Bo na początku miałem bardzo dużo takich ludzi, którzy mi przez telefon dzwonili, wyzywali, opluwali. Byłem wręcz persona non grata w rejonach, gdzie miały powstać kopalnie, czy były kopalnie. Ja byłem tam wielkim wrogiem. A teraz jest zupełnie inaczej. Ta świadomość wzrosła. I to, że mnie niektórzy krytykowali, to były moje ładowanie akumulatorów. No to ja taki jest. Ja uważam, że jak ktoś kopie, to ja jestem bardziej silny. Zlikwidowałem numer telefonu na swojej stronie, to ostatnie chyba 5 lat, dlatego że tych telefonów miałem już serdecznie dosyć tym, że ktoś dzwonił czy pisał mi jakiegoś brzydkiego SMS-a i mnie tam wyzywał. Wielokrotnie tu nad jeziorami mnie też wyzywano, wyganiano, po co tu robię, czy nawet dlaczego przyjechałem z ekipą telewizyjną. Ja nie byłem idealnym człowiekiem, na pewno robiłem też zło, no też peno i śmieci nieraz wyrzuciłem. Ja nie mówię, że tego nie robiłem. Robiłem, ale teraz zrozumiałem, przez te lata ta świadomość u mnie wzrosła i ta świadomość w społeczeństwie wzrosła. A teraz myślę, że te działania też może i napędzali moi przodkowie, którzy są u góry. Oni zostawili mi tę piękną przyrodę, te piękne jeziora i teraz ja widzę, jak one są dewastowane, niszczone i myślę, żeby mój dziadek żył, czy mój ojciec, na pewno by robili to samo. Też by chcieli, żeby było inaczej. I myślę, że w pewnym sensie to jest taki testament moich dziadów, który ja mam realizować. Realizuję to nie do siebie już w tej chwili, realizuję to do moich wnuków, dzieci i innych ludzi, którzy będą żyli po tym, jak ja odejdę. A ja odejdę. I teraz cieszę się, że powstają wielkie ruchy społeczne, jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Zielona Fala, Obóz dla Klimatu i różne organizacje ekologiczne, które walczą o swoje, bo one walczą o swoje, bo one będą żyć w świecie, który my im zgotowaliśmy, a zgotowaliśmy im paskudny świat. My musimy myśleć, co będzie jutro. Musimy myśleć, co będzie za 50 lat. My cały czas uważamy, że energia z węgla dlatego jest najtańszą. Jakim kosztem? Cały czas wmawiało się społeczeństwu i to władze wojewódzkie, posłowie, że bez węgla nie będziemy żyć, bez węgla nie będzie energii. Nieprawda. Bo gdybyśmy te pieniądze, które ładujemy przez ostatnie 30 lat w energetykę, dopłaciliśmy do górnictwa, przeszło 200 miliardów złotych. Te pieniądze zainwestowali w OZE, czy dali zwykłemu Kowalskiemu na zainstalowanie pompy ciepła, wiatraka, panela fotowoltaicznego. Nie możemy doprowadzić do tego, że zniszczymy wszystko po to, żeby wydobyć ten węgiel, a później co będzie po nas, to już nie nasza sprawa. To jest nasza sprawa i w tej sprawie musimy walczyć. To, że w tej chwili sam działam, to jest przykładem tego, że ja już tego nie robię dla siebie. Ja w zasadzie swoje życie już prawie przeżyłem. Mam 62 lata, myślę, że jeszcze nawet pożył 30, to będę miał 92. Mam taką nadzieję, ale przyjdzie w tym zmienionym świecie żyć naszym dzieciom, naszym wnukom. I one będą borykały się z tymi problemami. I zróbmy wszystko, żeby problem, który im zostawimy, był problemem jak najmniejszym, najmniej wymagającym naprawy. I te ruchy, które teraz powstają, które obserwujemy, ja zawsze trzymam kciuki, z chęcią bym z nimi wszedł na koparkę, czy położył się na drodze, bo walczą oni o swoje życie i oburza mnie to, jak wyśmiewa się tych młodych ludzi w telewizji, ośmiesza, żeby wzięli się za pracę, nie przeszkadzali. Oni walczą o swoją przyszłość i o tych przyszłość, co ich krytykują. I nie może być tak, że policja zakuwa w kajdanki tych młodych ludzi, wsadza do więzień. To jest nie do pomyślenia, bo oni naprawdę mają rację, oni naprawdę wiedzą, czego chcą i w niedługiej przyszłości wszyscy przyznamy rację, walczyli o słuszną sprawę i trzymajmy kciuki, pomagajmy, bo to jest nasz wspólny testament, który my realizujmy, żeby ten świat jeszcze istniał.